Witajcie na kanale Plecak i Droga w 17. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszamy z Hontanas, odwiedzimy ruiny San Antón, zrobimy pauzę w Castro Heris, potem zaczerpniemy oddechu na Alto de Mostelares, na koniec dotrzemy do Iterro de la Vega. Ten etap jest trochę trudniejszy i wymagający od poprzedniego. Przed nami będzie do pokonania wzniesienie, a potem dość strome zejście. I dzisiaj nie zabraknie pięknych widoków. Ruszajcie ze mną, zapraszam! Tutaj spałyśmy po tych schodkach. To jest kościółek, przy którym spałyśmy. To jest salka katechetyczna stara, przerobiona na pielgrzymkowych gości. No, a tak naprawdę nasza alberga jest tutaj. Patrzcie, jakie słodkie czerwone autko. Tu jest nasza alberga. Ja się w ogóle nie pozapinałam. Myślę, co mi tak dziwnie wisi plecak. No musieli już wychodzić, bo drzwi otwarte. Najpierw się pozapinam. Jestem już z powrotem. Wstałyśmy krótko po 6. Teraz jest przed 7. Wszyscy śpią w naszym pokoju. Więc ja swoje rzeczy po kolei na paluszkach, w skarpetkach przenosiłam na korytarz. Ale to się nie da po prostu tak. Jedną panią obudziłam, oko otworzyła, odwróciła się na drugi bok i w tym świetle stała. No jakoś się tam spakowałyśmy. Wszystko sprawdzone, czy zabrałyśmy, jest zabrane. Mam kamerę w ręce, najważniejsze. Telefon w torbie, najważniejsze. A pieniądze i karty kredytowe zawsze mam na sobie. Zawsze jak nie śpię. Z nimi śpię. No. Bardzo miły wieczór był. Nie miałam odwagi ani kręcić filmu, ani robić zdjęcia. Gdyby człowiek znał tą mowę ich, to by się dogadał. Ja ciągle tłumaczyłam przez translata. Jakoś to było. Ale było bardzo wesoło, wino się lało. Gospodarz doniósł jeszcze dla nas ekstra dzban, bo myśmy szybko obalili pierwszy. No i tak to. Jest bardzo zimno, 5 stopni. Nie ma wiatru, na szczęście. I nie ma deszczu. Niebo jest puste. Zobacz, puste. A tu na horyzoncie takie watowe chmurki. Ale tak to jest, popatrzcie, jak jest błękitnie. No, jest bardzo zimno. Jaka wielka różnica. Mieliśmy noce, gdzie było 18 stopni. A teraz jest 5. Skoki temperatur są ekstremalne. No, Meseta dla mnie jest niegościnna. Będziemy miały z tego miejsca raczej niemiłe wspomnienie, bo to jest pierwsza alberga, pierwsze wydarzenie, gdzie alberga nam zamknęła drzwi przed nosami, że tak się wyrażę. Niepojęte, ale stało się. No i znalazłyśmy rzeczywiście 5 kilometrów dalej dla nas nocleg. I samiście widzieli, przy kościółku spałyśmy w salce byłej katechetycznej. No. Wstaje dzień. Ja kurtki nie ubierałam, może błąd, ale ja znam siebie, za chwilę będę tak rozgrzana, że będę się już za 5 minut rozbierać. Dlatego wydłużę trochę krok. Zobaczcie, jak tu pięknie. Chwilkę maszerujemy, jest bardzo zimno. Są miejsca, gdzie się ma wrażenie, że był przymrozek. Białe takie szrony. Popatrzcie. Nie wiem, czy to widać. Tu już powoli słoneczko wychodzi. O, to jest wspaniale. Ale idziemy definitywnie później niż zwykle. Aha, słońce świeci w plecy. Na razie nie mogę siebie filmować.
Będziecie i tak mieli ciemną plamę. Ale fajnie grzeje w plecy. No i teraz się cieszę, że nie ubierałam kurtki. Ileśmy przeszli? Pół kilometra? Mnie już gorąco się zrobiło. Tu jest właśnie tak. Ale wiecie co? Sobie tak idę i myślę, gdybym ja miała ten namiot ze sobą, to by chyba trochę kiepsko było. Bo bym zmarzł. Na 100% bym zmarzł. Patrzcie na te widoki. Za oknem. Tu po tej stronie w górę idą takie młode drzewka, rosną iglaste, ale to taki cały szpaler. Być może one były całkiem niedawno sadzone, bo to nie wygląda na naturalny las. A to też nie jest żaden ogród. Patrzcie, ile pielgrzymów przed nami. 2, 4. No ten z nami wyszedł, ten przede mną. Ale jeszcze 4 osoby maszerują powoluśku. Wyspałam się, mimo że wypiłam dużo wina wczoraj. Było bardzo wesoło, śmialiśmy się. Śmiali się z moich skojarzeń, ponieważ nie umiem angielski, więc improwizuję. Ubawiałam ich popachy. Ach, cieszę się, że się śmiali. Śmiech to zdrowie. Ja nie mam z tym żadnych kłopotów. Jestem tym zahartowana, że się ze mnie śmieją. No przecież nic złego nie robię. Coś śmiesznie powiem, źle powiem, ale ludziom się podoba i jest fajnie. Chciałabym zrobić wschód słońca, zdjęcie, ale obawiam się, że słońce jest za wysoko już na horyzoncie. Znaczy, ani razu nie obejrzałam. O, robię zdjęcie. Po przejściu ponad 5 kilometrów dojdziemy do ruin klasztoru San Anton, czyli Antigo Convento de San Anton. Zarządzany był niegdyś przez zakon Antonianów, którzy zajmowali się opieką nad chorymi przybywającymi na szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela. Obecnie zachował się tylko łuk tworzący tunel, przez który wchodzili i wychodzili pielgrzymi. Ruiny pochodzą z XIV wieku. Szpital miał duże znaczenie, ponieważ był siedzibą komandorii generalnej zakonu świętego Antoniego w różnych królestwach korony kastylskiej i Portugalii. Straszyli nas mesetą. Popatrzcie, jak tutaj jest pięknie. Co to za wioska? Castroheriz. Chyba dobrze przeczytałam, nie wiem, i odczyta się jak H. Castroheriz. Castroheriz. Ale nazwa. Widzita. Castroheriz. No widzicie, że noszę kamerę na wysokości oczu. Widzicie to, co i ja. Bardzo ładna osada i piękne tereny. Całą drogę podziwiałam. Nie mogłam się na różańcu skoncentrować za nim. Tu taki krzyż. Witaj, panie. Prowadź nas nadal bezpiecznie. Dość duża osada. Zobaczcie. Kto by pomyślał? Hola, buenos días. A tam takie zamczycho na wzgórzu. Chyba też właśnie ruiny, tak, ruiny. Ale na pewno za czasów świetności musiał być piękny zamek. Jakie to są wielkie szkody, te wojny, że niszczą tyle.
A w ogóle bez sensu. Na szlaku spotkaliśmy jedną Ukrainkę, Irinę. Bardzo fajnie się nam rozmawiało. Opowiedziała swoją historię wzruszającą, smutną. No, słów mi brak. Chodzimy do miasteczka Castroheric. Castroheric. No, zamczycho wysoko, widnieje, króluje. Którędy teraz? Tu jest szlak. No i szczęśliwie się składa, że to chyba jest pierwsza osada, która nie leży aż tak wysoko na górce. Jest na leciusieńkich wzniesień, ale nie aż tak, jak do tej pory było. Doszłyśmy do baru. Kaweczka. To jest nadal ta sama miejscowość z tą trudną nazwą. Tu, gdzie piłyśmy nasze kakałko, jadłam serniczek. Mam nadzieję, że dobrze idę. Ale zobaczcie, jak tu pięknie. Jakie te domy. Wow. Tu jest jakaś bar, placa. Tu jest hotel. W tej miejscowości mieszka 500 ludzi. Kto by pomyślał? A i pochwaliłam, że pierwsza miejscowość, do której wchodzimy, nie pod górkę. Tak, pod koniec było bardzo pod górkę i przed nami jest lekko pod górkę. Także nie chwal dnia przed zachodem słońca. O, takie hotele. Alberga tu. To już wyruszyli na pewno z samego rana na 100%. Ale sklepu coś nie widzę. O, tu alberga. Następna alberga, hotel. W miasteczku Castroheric jest 8 alberg, bary, sklepy oraz monumentalne kościoły. Też z barem. Ale my już jesteśmy zaspokojone. Ale ładna miejscowość, tylko ta wspinaczka nie wiem po co. I tu kościół, jakby drugi chyba. W ogóle tu jest dużo zabytków, bardzo stare domy widać. Niektóre bardzo zrujnowane. Dzięki pielgrzymom te miejscowości jakoś egzystują. Bo pewnie już dawno by były opuszczone. Zobaczcie. Tu zawalony dom i za domem piękna panorama. Zobaczcie, jak tu wysoko. No i ten wielkie zamczycho na szczycie. Jak tak dalej pójdzie, zaraz przy nim będziemy. No cały czas pod górkę. Następna alberga. No w tej miejscowości noclegu nie zabrakło nikomu. Aha, kościół zamknięty, chyba że wejście frontowe jest od innej strony. Osario. A to jest jakaś turystyczna informacja. O, z tej strony jest wejście do kościoła, za tym samochodem. Widokiem. Bardzo długa wioska. Nie, trzeba powiedzieć, że to jest małe miasteczko. Oj, chyba macie mnie w słońcu. Ja jestem w kadrze w słońcu. No to nie da rady. Wyprostujmy kamerkę. Za nami pielgrzymi, przed nami pielgrzymi.
Tak, to jest pora marszu. Wczoraj był nasz najdłuższy jak do tej pory odcinek. Trzydzieści 4 km. Bo pierwszy dzień był 30 km. Bo myśmy trochę z trasy tam zboczyły. Ale nie, że się zgubiły. Specjalnie wzięłyśmy inne, żeby nie iść potem stromo w dół. Bo jeszcze gorsze zejścia tam są. Nawet jeszcze jest miejsce na pomnik. I to wygląda mi na Aleksandra Wielkiego, taki typowy symbol na koniu, ale może się mylę. Fuero de Castroheris, Milenario 1 i jest podany rok liczbami rzymskimi 974 do 1924. Zobaczcie, jakie tutaj stare kościoły, architektura romańska. Ale tu w ogóle góruje romańska architektura, jeśli się nie mylę. Chyba że oni mają jakieś własne nazwy na tą architekturę. Wuja z historii sztuki. Ja oceniam jako romańską. Grube mury, małe okna i stare mury tutaj po prawej cały czas przy nas. Sobie wyobrażam, jak to wyglądało w latach okazałości, świetlności. Szczałka jest. Troszkę pod słońce teraz, przepraszam. No, ewidentnie nieużywany obiekt. Wszystko tu niszczeje, szkoda. Tu też puste mieszkania, domy, opuszczone miejsca. O, i nawet groźne miejsca, tu grozi chyba zawalenie. A tu ktoś mieszka. O, po tej stronie. Z jednej strony się nie dziwię, jeżeli tu nie ma pracy. Jeżeli tu nie ma dla młodych ludzi widoków, to wiadomo, ile osób zarabia na tych pielgrzymach. Niewiele. Są tylko kilka placówek, a co z resztą mieszkańców? 500 osób. Nie takie to proste. Nie, no nie dziwię się. Ja bym tu miała z rodzicami mieszkać, przeniosłabym się tam, gdzie jest praca. Bo to jest podstawa przecież. Castello. No, tędy też się dojdzie do tych ruin na wzniesieniu. My tam nie idziemy. Oszczędzamy się dzisiaj za wszelką cenę. Około 20 km dzisiaj przejdziemy. Chciałybyśmy 15, ale musimy się dopasować do alberg, jakie są na trasie. A w odległości 15 nie ma. Dopiero 20, dlatego musimy iść 20 km. I mam nadzieję, że tak pozostanie, a nie znowu nie wiem ile. Jeszcze taka fontaneczka i wyłączę. Czy widzicie tą górę przede mną? Nie wiem, jak wy to widzicie, ale będzie niezła wspinaczka. A miało być równo. Co za gadanie. Cały czas jest wspinaczka. Musimy na pewno na nią wejść, chyba że się mylę. Ale to wygląda najwyraźniej dla pielgrzymów. Zresztą widzę ludzisków
wdrapujących się na górę. A tak się cieszyłam, że mamy już za sobą górki. A to niestety nie jest tak. Obym się myliła, oby to nas poprowadziło, no ale jak inaczej, dookoła góry? Kilometrów nabijać? Trudno. Niby nogi już wprawione, ale jednak to jest wykańczające. Zgłoszę się, pokażę Wam, jak będę przed tym wejściem. Na chwilę wezmę Was ze sobą na tą górkę. Może dam radę, ale nie chciałabym aż tyle karty zużyć. No ale spróbuję, jak się zrobi za ostro, to spakuję kamerę. Sami widzicie, ja mam na wysokości oczu kamerę i trzymam ją w pozycji pionowej, nie tak jak inni youtuberzy nachylają i ciągle wydaje się, że jest równy teren. Tu nie jest równy teren, tylko fragmentami. Za nami gonią chmury, jak widać. Bo było zapowiadane cały dzień zachmurzony. Dopiero późnym popołudniem wyjdzie jeszcze raz słoneczko. Z rana nam się upiekło. Towarzyszyło nam słoneczko. Okej, nic nie mówię. Oszczędzam się. Bardzo łydki pieką. Nice. Good girl. I jeszcze pod górkę. Ale idą chmury, Basia gazu. A za zakrętem myślałam, że już płaskowyż, a tu nowa górka. Ale patrzcie na to, tu są gniazda ptaków. Widzicie to? Bardzo głośno jest słychać. Taka okolica. Przepiękna. Jest pod słońce, jest za chmurką, może lepiej będzie widać. W dali widzę grupę pielgrzymów, bardzo daleko, bo ja wzrokiem lepiej widzę niż wy. A tu jest moja droga. No i gazu, Basia, gazu. Nie obijaj się. Ponoć najlepszą metodą takich wspinaczek jest nie patrzenie do góry, tylko pod nogi. Mieć daszek na oczach od czapeczki i patrzeć pod nogi. Bo jak tylko się do góry popatrzy, to się panikę robi. Nie, dla większości ludzi to jest
Powiedział Jake, easy, prościzna, ale nie dla grubej Basi. O, jak tu pięknie, naprawdę. Patrzcie na to, teraz tam jest oświetlone. Kurczę, to jest taki mały ekranik, ale mam nadzieję, że to będzie pięknie widać potem na komputerze. I te wiatraki, zobaczcie, cały ten szczyt, fol wiatraków. Ale inwestycja, niesamowite, bo to jest drożyzna przecież. W następnej knajpce podłączam i telefon, i kamerę. W nocy nie doładowałam, bo przyszli nowi goście, a kontakt był przy ich łóżku. I musiałam zabrać moje szpargały. Niestety przy moim nie było kontaktu. I była ich bardzo ograniczona ilość. Musiałabym zostawić kamerę i telefon komórkowy w łazience. No na łeb nie upadłam. Chyba jednak bluzę zdejmę. Tego polara jest troszkę za gorąco. A, troszkę siebie nakręcę. O, słoneczko zaszło, mogę sobie na ten luksusik pozwolić. Kijkiem trekkingowym się podpieram. Jest pomocny. Czasami. Ciekawe, co za tym zakrętem będzie. Oby koniec. Ale panorama. Zazdraszczajcie mi. Eli coś nie widać, została bardzo w tyle. Chyba idzie powoluśku. Go! Do góry, Basia, go! No. Jestem na wzniesieniu. Dotarłam. Plecak tam z przodu leży. Nie kładę na ziemi, bo chyba go nie dźwignę do góry. Ale tu chcę nagrać jeszcze. 12% nachylenia było. 1050 metrów. Wydawało mi się 10 kilometrów. I przed chwilą rowerzysta wjechał, ale sam pokazał, że ledwo zipie. Widzicie to? I tam w tle ta piękna panorama. Cieszę się, przed nami Płaskowyż. Ta taka lepsiejsza meseta. Bo tu jeszcze jest roślinność, tu jeszcze jest życie. O, czekam. Jest mi bardzo gorąco rozbierać się, czy to ryzykowne jest zachmurzenie. Zaraz ochłonę i znowu zmarznę. Jeszcze nie wiem. Na razie. Ten sam rowerzysta, który mnie tak zachwycił swoją kondycją, właśnie wraca. I mam okazję go sfilmować.
Tak to on. On przed chwilą na tą górę wjeżdżał, ale był czerwony jak pomidor. No, górkę wszyscy odczuwają. 12% nachylenia, 1050 metrów wysokości. I zaraz tu sobie zrobię pamiątkowe zdjęcie. A szlak przed nami właśnie się zaczyna, lepsiejsza meseta. A tam jest wioseczka, w której piłam kakałko i jadłam serniczek pyszniusi babuniowy. Naprawdę bardzo dobry serniczek. Idą nowi pielgrzymi, wyłaniają się z zakrętu, zobaczcie. Czekajcie, bo mam teraz zbliżenie i nie umiem tego uchwycić, gdzie to jest. O, tu. A, tu. Idą kolejni, ale ja już z daleka widzę, że następni idą. No. To jest takie zbliżonko. A tu taka basieńka. Stamtąd przyszłam. Ostro pod górkę, chmury za nami pędzą. Słoneczko zachodzi, a tu się zaczyna płaskowyż. Tak. Coś mnie bolą stopy. Po tej górce jak wchodziłam, bardzo sobie wykręcałam kostki. Chciałam iść szybko do góry, mieć to za sobą. Serce mi prawie gardłem wyskoczyło. Popatrzcie, jaka równina. Het daleko góry, chmury i góry. Niesamowicie. Za mną idzie jakaś Azjatka, nie wiem z jakiego kraju. Ładna babka, zgrabna. Tylko tak ukłoniłyśmy się sobie. Szkoda, że nie umiem angielskiego, z wszystkimi bym gadała. A tak to sama ze sobą gadam. Nie żartuję. Nie brak mi tutaj rozrywki ani dialogów. Na to narzekać nie wolno. I tu jeszcze widzicie, są uprawy. Bardzo niskie te zboża. Obyśmy przeszli mesetę w zachmurzeniu takie jak dzisiaj. Bez opadu, z chłodnym wicherkiem, z polarem na plecach i już. Bo to będzie teren bez wody. Także ja wezmę, chyba dokupię sobie jeszcze jedną 1,5 litrową i wezmę 3 litry wody. Na to 18 km. Na razie tam widzę, doliny się robią za tym wzgórzem. Jest wyraźnie niżej. Bardzo pofałdowany teren północnej Hiszpanii. No jakby nie było, jesteśmy w obrębie Pirenejów, także co ja bredzę. Zobaczcie. A jakie ciemne chmury nadchodzą. Oby nie padało. Wczoraj już wyciągałyśmy poncza. Było bardzo niefajnie i strasznie silny wiatr. Ale wiecie, bo nagrałam to. Tylko kawalątek, ale jednak coś tam jest z materiału. Nie jestem w stanie przeglądać tych wszystkich filmów. Niestety. Nagrywanie jest troszkę, tak jakby powiedzieć, na oko. Robię to wszystko spontanicznie. Wzięłam filtry do kamery, nie cackam się z tym, nie ma na to czasu. Bo wieczorami to już siedzi się w towarzystwie, jest wesoło. Ja bym tam się cackała z filtrami, jak się człowiek na tym tak zna, jak wy wiecie jak. Ale spontanicznie nagrywam. Mimo wszystko mam wielką nadzieję, że będzie ładny materiał. Zjadliwy, wyraźny, miły dla oka. A teraz to mi szczęka do ziemi opadła. Czy wy widzicie te dywany w dole?
Te perskie dywany haftowane ręcznie. Czy wy to widzicie? 350 metrów zawijasów. Nie wiem, jak ten znak się odczytuje. Ktoś dolepił kciuk w górę. O, ho, ho, ho. Normalnie wlazłabym tam, ale się boję. A poza tym mnie nogi bolą. Zo. Patrzcie. To są pola z makami, te czerwone. To jest niemożliwe. Już robię panoramiczne zdjęcia. I znowu stok w dół. I to po betonie. Ale się cieszę. Nagrywam, choćby miała mi się skończyć bateria w kamerze. Przecież takich widoków nie ma się codziennie. Taką mam koziczkę na czerwoną braną. Nieźle sobie poczyna, też tak zygzakiem idzie. Ja idę normalnie w dół prosto. Moje buty są tu przyczepne. Mam bardzo poszerzone z przodu i dzięki temu moim palcom się nic nie dzieje. Gdyby nie ten kamyczek w lewym bucie, który zignorowałam, nie miałabym żadnych odcisków, miałabym nóżki jak niemowlaka. Stópki. No ale jak człowiek leniwy i nie chce 45 raz zdjąć plecaka, buty zrzucić i wysypać te piachy i kamienie, no to ma za swoje. To był bardzo dawno temu, nie wiem, chyba z tydzień czasu albo i dalej, bo już w rachubie się człowiek gubi kiedy, co i jak. Po prostu jeden kamyczek i załatwił mi nogi na cacy. Dobre buty mam, mimo że niby niestabilne. Ale jak przyjadę, a będą gdzieś w promocji Altra, to zaraz kupuję nową parę. Chcę mieć te buty. Naturalnie do nich dokupię te specjalne wkładki niemieckiej firmy, bo one w komplecie są po prostu niezawodne. Ja tu widzę, takie mają ludzie kłopoty ze stopami, nogami. A ja jestem bardzo zadowolona, bo idę tym samym szlakiem. A ja wyciągam nóżkę i moja jest czyściutka. Z tym jednym tylko pęcherzem. Ale to nic, mam bardzo dobry plaster. Tylko sobie lubię naklejam podwójnie, bo raz w prawo, raz w lewo, taki znak krzyża. Niby. O jak ładnie. O, macie takie romantyczne tu widoczki. I po prostu, nie, normalnie te maki są oszałamiające. No widok z góry niesamowity, warto było się tak wspinać mozolnie. Rozkoszuję się tym widokiem, bo to jest niecodzienne. Obym nie zapomniała tego miejsca zapierającego dech w piersiach. To tutaj troszkę przepraszam mezetę, bo tu jest po prostu cudnie. Nie wiem jak będzie w okresie lata, kiedy już wszystko pożółknie i trochę spali się. Namawiam gorąco maj, czerwiec, bo tu jest po prostu pięknie. Sami widzicie jak kolorowo, jaka zieleń, jakie czerwienie, białe kwiatki, różowe, jakich to ja kolorach takie dziwne niebieskie kolory, ale nie do końca, takie prawie turkusowe kolory były kwiatów. A tu co jest? Jakiś pomniczek? O, nie przeczytam, takie króciuśkie. Chyba twarz Jezusa. Nie wiem, coś z kaminem związane. Ale napisy są zbyt trudne do odczytania, bardzo zniszczone. Który pielgrzym sobie stanie i będzie się męczył, żeby poczytać. No już jest łagodnie, już się zrobiło
lekko z górki. Jestem cała szczęśliwa, że ja wyszłam na tą wyprawę, że się odważyłam. Jeśli chodzi o namiot, muszę sprawę przemyśleć. Czy go sprzedać? Tylko jedną noc w nim spałam, jeszcze w Niemczech, w ogrodzie syna. Żeby go wypróbować. Tak, to jest nowiutki namiot. Czy go sprzedać, czy go zachować? Czy dam radę taszczyć namiot, izomatę, wszystko razem, takie ciężary? To nie wiem, chyba musiałabym najpierw rok czasu bodybuilding trenować. Cały organizm musi być sprawny i silny, basta. Ale piękne czerwone kolory. O, popatrzcie, jaki tu jest zestaw kolorów. Czerwieni, bieli i żółci. A i trochę takich fioletów jasnych. Tutaj popalone jakieś wrzosy. To nie. Na to nie patrzymy. Ale mimo wszystko jest pięknie. Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka, słońce się wznosi nad stodołą, będziem tańczyć walca. A ja mam swą gitarę, spodnie wytarte i buty stare, wiatry niosą mnie. Zrobię zdjęcie. Nie dam rady, muszę cykać zdjęcia. Przepraszam Państwa. Cofam moje słowa, przepraszam mesetę dzisiejszą. Jestem tak zachwycona tymi kolorami, polami, wstęgami, farbami. Ja nie wiem, tu ktoś siedział całą noc i malował. Nie, mówiłam, że to jest teren bardzo nieurodzajny, zanim nie wyszłam z zakrętu. Szczęka do ziemi i te dywany u stóp. Matko jedyna, jakie piękne. Przede mną kolejny dywan, czerwieni, wszystko pola makowe. Rewelacja. Coś pięknego. Cofam słowa, zobaczymy jutrzejszą. No tak ludzie ostrzegają. Wszystkich w tych albergach już od dłuższego czasu jesteśmy ostrzegani, żeby uważać na mesetę, bo jest bardzo niebezpiecznie nieprzygotowanym wejść w tą trasę. Przede wszystkim wody dużo trzeba wziąć. No, będę taszczyć 4 litry. Czekajcie, ile? 3, przepraszam, litry to jest 3 kilo. A tu się okaże, że wcale aż tyle nie potrzebowałam. No rzeczywiście, popatrzcie na to. Czekajcie, może mi się uda jeszcze wyżej wyciągnąć. O, widzicie lepiej niż ja. To jest aż radosne. Coś wspaniałego, zaraz aparat. Ja wiem, już aparat mój piszczy też, że nie ma aku. Wyczerpany aku jest. Bo ja filmuję i fotografuję. Jak szalona. Buen camino. Hola. Patrzcie na to. Jestem na moście Ponte Fitero, bardzo ładny i taka o jakaś spokojna rzeczka, rybek nie widać, o, ale zobaczcie na to, takie jakieś szambo, ale ten lasek równiutko, czyli to jest taka szkółkę założyli. O, a z tej strony? No, to tak wygląda jak jeziorko.
No tak stojąca raczej woda. Dzięki temu, że wiatr wieje, to ona jest w ruchu. Bardzo nogi bolą, ale już jesteśmy 2 km przed celem. To mnie bardzo cieszy. Miejscowość, długa nazwa. Wyświetlę napis. A tu zaraz fotografuję nazwę tej rzeczki, żeby nie zgadywać, co to jest. Zobaczcie, jakie przywitanie. Itero de la Vega. To jest miejscowość, w której dzisiaj śpimy. Zaraz będziemy szukały albergę. Piękne graffiti, prawda? I piękne przywitanie na budynku, takie porządnie wykonane. Buen camino pellegrino. No super. Tak wygląda sala, w której śpimy. Chwilowo nie ma nikogo. Tak, nie ma nikogo, jesteśmy same. Wszystko siedzi na zewnątrz. Nie wiem, czy toalety są zajęte, chciałam pokazać. Zajęte są obie toalety, bo tu słyszę kogoś. Ale tak wygląda nasza sala. Tak wyglądają szafki. To one są ponumerowane. Ja mam numer 2. Ale tam włożyłam tylko kuchnię. A tu jest moje łóżko. O, tu będę spała. Tu na górze śpi taka pani, młoda dziewczyna. Przed chwilą zamknęłam okno, bo bardzo wieje. Dzisiaj jest silny wiatr. Ale dzięki temu, że taki silny wiatr, wysuszyłyśmy wszystko. No, to tyle z mojej relacji. Jeszcze ja się pokażę, że jestem żywa i prawdziwa. Jesteśmy po kolacji pysznej. Pierwsze danie to był talerz wędlin i sera. Palce lizać. Ja dostałam butelkę wina, bo ja zamówiłam wino, to od razu mi butelkę. Drugie danie to miałam pierś z kurczaka. Bardzo smaczne, delikatne, z frytkami i papryką. Właśnie nie umiem powiedzieć, bo ona nie była surowa, ona była zrobiona, ale nie umiem, delikatna, pyszna. I na trzecie danie lody. I bardzo smacznie. Dobranoc. Około godziny 13:30 doszłyśmy do miejscowości Itero de la Vega. Zameldowałyśmy się w albergę Puente Vitero. Nocleg 11 euro. Ja od razu podłączyłam do ładowania kamerę i telefon. Potem gorący prysznic, szybka przepierka. Na tarasie zjadłyśmy nasz prowiant. Do kolacji było jeszcze dużo czasu. Ten czas był wypełniony rozmowami z innymi pielgrzymami. Kolejny udany dzień dobiega końca. To wszystko, co na dziś przygotowałam. Jeśli mój film Wam się podobał, to proszę dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Żegnam się z Wami jak zwykle moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!